Choć może się to wydawać zaskakujące, scenariusz, który napisał Tadeusz Dołęga-Mostowicz, początkowo nie spotkał się z uznaniem producentów. Dopiero kiedy Znachor ukazał się w wersji pisanej, dopiero kiedy wyszła książka, okazało się, że jest to znakomity materiał na film. Ale nie skorzystano z oryginalnego scenariusza Dołęgi-Mostowicza. Scenariusz napisał Anatol Stern, a za reżyserię zabrał się Michał Waszyński. Mówię, że jest to zaskakujące, ponieważ Tadeusz Dołęga-Mostowicz był już wówczas bardzo popularnym pisarzem. Zadebiutował w 1929 roku i przez kolejne lata opublikował kilka znakomicie przyjętych powieści. Znakomicie przede wszystkim przez czytelników, ale przynajmniej z dzisiejszej perspektywy widać, że były to powieści nie tylko realizujące zasady kultury popularnej, ale także mogące trafić do czytelników przez swoją wymowę, czy zmuszające ich do podejmowania poważniejszych problemów. Wystarczy wspomnieć takie tytuły jak Kariera Nikodema Dyzmy, opublikowana na początku lat 30., Znachor, później profesor Wilczur, doktor Murek zredukowany, czy już w 1939 roku Pamiętnik pani Hanki. Za realizację Znachora wziął się Michał Waszyński, również jedna z ciekawszych postaci polskiego kina przedwojennego, który także zadebiutował w 1929 roku i co wydaje się dzisiaj zaskakujące, przez kolejnych 10 lat zrealizował ponad 40 filmów. Nie trudno więc policzyć, że wypadają 4 filmy rocznie. Michał Waszyński już w 1933 roku nakręcił film Prokurator Alicja Horn na podstawie prozy Dołęgi-Mostowicza, ale był to film przyzwoicie zrealizowany, natomiast nie stał się takim przebojem jak Znachor, który w 1937 roku wchodzi na ekrany i od razu staje się wielkim sukcesem. Przyczynił się do tego nie tylko historia opowiedziana przez Dołęgę-Mostowicza, nie tylko reżyseria Waszyńskiego, który zresztą jako reżyser miał różne fazy, realizował filmy i znakomite i powiedzmy mniej udane, ale także znakomita gra aktorska. Przede wszystkim należy wspomnieć tutaj oczywiście o Kazimierzu Junoszy Stępowskim, który jest dzisiaj uważany za być może najwybitniejszego aktora filmowego czy teatralnego dwudziestolecia międzywojennego. Potrafił się znakomicie zmieniać, grał często role osób zniszczonych życiem, bądź takie, które dotknęła jakaś katastrofa życiowa, ale nie tylko on. Elżbieta Barszczewska, która zagrała podwójną rolę jego żony i jego córki. Witold Zacharewicz, który wystąpił w roli Leszka Czyńskiego. A przede wszystkim Jacek Woszczerowicz, który wystąpił w roli drugoplanowej, w roli Jemioła, który rozmawia z profesorem Wilczurem, prowadzi z nim taką na poły filozoficzną, na poły pijacką rozmowę i stał się jedną z najpopularniejszych postaci z tego filmu. Kiedy patrzy się na Znachora, można powiedzieć, że jest on znakomitą egzemplifikacją melodramatyzmu polskiego kina. O ile można rzec, a będzie w tym dużo prawdy, że kino polskie dwudziestolecia było ze swojej natury melodramatyczne, to Znachor prezentuje się tutaj znakomicie, nawet pośród innych melodramatów. Wyrazista historia, wybitny lekarz, wybitny chirurg, który wydaje się ma wszystko, który jest całkowicie spełniony, nagle w ciągu zaledwie kilku chwil to wszystko traci. Zresztą fabuła jest doskonale znana, dlatego że Znachor od wielu lat jest przebojem czytelniczym, a nawet w PRL-u, jak się spoglądało na działające wówczas i publiczne, i prywatne biblioteki, to Znachor był jedną z najbardziej zaczytanych powieści. Profesor Wilczur traci pamięć i zostaje Antonim Kosibą, wędrowcem, włóczęgą w zasadzie, który w pewnym momencie przypomina sobie o swoich umiejętnościach,
i zostaje znachorem. Oczywiście wiele tych melodramatycznych wątków schodzi się. Pod tym względem Tadeusz Dołęga-Mostowicz był znakomitym profesjonalistą. Zresztą o pozycji pisarza, o tym, jaką cieszył się popularnością, niech świadczy fakt, że w pewnym momencie zarabiał on 15-krotność wynagrodzenia prezydenta Rzeczypospolitej, co dawało naprawdę niebagatelną kwotę. Myślę, że może nawet najciekawsza jest tutaj właśnie postać Dołęgi-Mostowicza. My kojarzymy go przede wszystkim jako autora kariery Nikodema Dyzmy, która to powieść już po wojnie została dwukrotnie przeniesiona na ekran, za pierwszym i za drugim razem przez Jana Rybkowskiego, ale już przed wojną przenoszono jego utwory, ekranizowano jego utwory. Był też popularnym publicystą. Pamiętajmy, że kariera Nikodema Dyzmy powstała niejako w zemście za to, że został pobity przez zwolenników sanacji. Opisał po prostu, co sądzi o ówczesnym środowisku. Ale może też to jest ważne i to widać także w Znachorze. To nie jest tylko ta warstwa melodramatyczna, że Dołęga-Mostowicz stara się dać jakiś portret środowiska, może nawet częściowo oparty na stereotypach, dlaczego nie, dzięki temu jego powieści znakomicie się sprzedawały, ale chodziło o to, że potrafił również w pewnych ramach zmusić czytelnika do refleksji nad społecznym światem, nad tym, co się w społeczeństwie dzieje. Czy tę refleksję można zauważyć także w filmie Michała Waszyńskiego? Mam wrażenie, że jednak mniej, że tutaj nastawiono się na melodramatyzm, na sensacyjno-melodramatyczną opowieść, ale spójrzmy, że i Waszyński, i Stern jako scenarzysta, i Dołęga-Mostowicz odwołują się do pewnych hierarchii wartości w społeczeństwie cenionych. Czyli jeżeli żona opuszcza Wilczura, to mimo, że on jakoś zasłużył na to swoim zachowaniem, on nie potrafił dać żonie tego, czego oczekiwała, to w pewnym momencie ta żona ponosi karę, bo traci swojego ukochanego mężczyznę, do którego uciekła i sama później umiera. Można powiedzieć, ofiarą staje się córka, ale przecież córka jest niewinna, więc po perypetiach, bardzo bolesnych perypetiach, ostatecznie jej cnota, jej niewinność zostają nagrodzone. Film się okazał sukcesem, w związku z tym Michał Waszyński przystąpił do realizacji kolejnych filmów. Pamiętajmy, że Znachor to jest rok 1937, a jeszcze przed wojną powstają dwa filmy. W 1938 roku premierę ma film Profesor Wilczur, znowu Kazimierz Junosza-Stępowski. Tym razem już przy scenariuszu pracuje Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Film o może nawet jeszcze większym ładunku melodramatyzmu, znowu z odwołaniem do hierarchii wartości i z tragicznym, choć nie ujawniajmy jakim, zakończeniem. I w 1939 roku powstaje jeszcze jeden film, Testament profesora Wilczura. Co ciekawe, swoją premierę ma już podczas okupacji, ale tym razem na pierwszy plan wychodzi Jemioł, czyli to jest kolejna znakomita rola Jacka Woszczerowicza, już nie Junosza Stępowski, jego już w tym filmie nie ma, ale jakby przypatrzyć się profesorowi Wilczurowi i testamentowi profesora Wilczura, to pewna struktura tych filmów, struktura narracyjna jest w zasadzie niezmieniona. Te filmy są bardzo podobne, prowadzą do bardzo podobnej konkluzji. I jako ciekawostkę dodajmy jeszcze, że na ekranie w pewnym momencie pojawia się w roli autora sam Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Ale tak jak wspomniałem, premiera tego filmu już odbywa się w czasie okupacji. Michał Waszyński spędza tę okupację poza granicami kraju. To jest w ogóle fascynująca postać. Między innymi w 1946 roku realizuje film Wielka Droga, film we Włoszech, który w zasadzie jest pierwszym powojennym polskim filmem fabularnym, aczkolwiek zrealizowanym poza granicami
Polski. No a Tadeusz Dołęga-Mostowicz ginie w 1930 roku we wrześniu, zastrzelony przez radzieckiego żołnierza. Miał w tym momencie niewiele ponad 40 lat. Mówiono o tym, choć ta historia chyba nie znalazła potwierdzenia w żadnych dokumentach, że Dołęgę Mostowicza zaproszono krótko przed jego śmiercią do Hollywood, doceniając jego scenariopisarskie talenty. Ale nawet jeżeli jest to piękna legenda, to znakomicie pokazuje, jaką popularnością cieszył się Tadeusz Dołęga-Mostowicz, jaką popularnością cieszyły się jego powieści i nie może dziwić, biorąc jeszcze talent aktorski Kazimierza Junoszy-Stępowskiego i mimo wszystko biegłość realizacyjną Michała Waszyńskiego, że Znachor, co prawda spotkawszy się może z dość chłodnym przyjęciem krytyki, stał się wielkim przebojem wśród publiczności, a po kilkudziesięciu latach wrócił do niego Jerzy Hoffman, realizując swoją wersję Znachora z Jerzym Winczyckim w roli głównej.